IT dla biznesu. Forum w Puławach. Prowadzenie biznesu bez odpowiednich narzędzi teleinformatycznych jest dziś niemożliwe. Stąd firmy takie jak Zakłady Azotowe Puławy S.A. muszą je ciągle wdrażać i rozwijać. Wymianie doświadczeń i uzupełnianiu wiedzy służyło Forum IT dla biznesu, jakie 12 marca odbyło się w Puławach. Forum IT, które właśnie w tej chwili organizujemy, jest ukierunkowane na to, żeby poznać nowe rozwiązania, nowe możliwości dla naszego biznesu, tak aby stworzyć nową strategię tego rozwoju i dalej rozwijać informatykę i dalej robić przewagę, że tak powiem, konkurencyjną na rynku naszym. Trudno wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez narzędzi IT. Problem polega na tym, by rozwiązania informatyczne nie zmuszały do zmiany struktury organizacyjnej biznesu. W naszej firmie udało nam się wypracować taki model współpracy, z którego dziś czerpiemy wymierne korzyści. Jeżeli ta współpraca układa się tak, jak myśmy potrafili sobie ułożyć z naszymi partnerami, kiedy ta współpraca wspiera ten biznes, no wtedy osiągamy satysfakcjonujące efekty. Zakłady Azotowe Puławy S.A. od kilku lat przywiązują dużą wagę do rozwoju systemów informatycznych. No, tych rozwiązań jest sporo, ale takie dwa przychodzą mi do głowy, za które dostaliśmy nagrody. No, przede wszystkim wprowadzenie i wdrożenie SAP-a z tak szerokim obszarem funkcjonalności tego SAP-a. No, to była podstawa potem rozwoju wspierania biznesu przez IT w naszych zakładach. I drugi to e-commerce, którym dostaliśmy nagrodę w tym roku, który nie jest zwykłą platformą sprzedaży drogą elektroniczną naszych nawozów, ale też źródłem czy kompendium nawet wiedzy dla rolnika, dla dystrybutora wyjaśnia saldo rozliczeń, terminy płatności, dostarcza również wiedzę o tym, jak wykorzystać nasze produkty, w jakim miejscu dostawy jest towar, jak mają wyglądać reklamacje. Buduje taką platformę relacji między klientem a producentem. Wdrażanie aplikacji wspierających biznes rozpoczęliśmy w naszej firmie w 2007 roku. Początkowo wprowadziliśmy w bardzo szerokim zakresie system SAP. Wdrożyliśmy aż 10 modułów, później uruchomiliśmy hurtownię danych w systemie SAP i po tym okresie zaczęliśmy dobudowywać dookoła systemu aplikacje specjalistyczne, m.in. e-commerce'a, m.in. nowy portal www, system Zapraw, który bilansuje produkcję, zużycia mediów. Wdrażane są aktualnie kolejne aplikacje. Dzięki temu na tle branży chemicznej w Polsce wyglądamy bardzo dobrze. Ja myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Także poprzez te ostatnie lata, gdzie naprawdę, tak jak wspomniałem, rozwijaliśmy się bardzo dynamicznie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wdrożyliśmy systemy z top, że tak powiem, z górnej półki i jest w miarę dobrze. Tak możemy to podsumować. Najnowszym i już docenionym systemem jest platforma e-commerce. Puławy otrzymały za jej wdrożenie tytuł Najciekawsze z najlepszych. Platforma stanowi przede wszystkim narzędzie handlowe, ale nie tylko. Jest to również swoiste kompendium wiedzy dla rolników i dystrybutorów. Klienci dowiadują się, jak nasze produkty stosować, na jakim etapie jest ich zamówienie, jak wyglądają reklamacje itd. Jest to narzędzie do budowania bliskiej relacji między klientem a producentem. Rolnicy, okazuje się, część tego środowiska korzysta z narzędzi IT, korzysta z internetu i dosyć swobodnie się nimi posługuje. To było dla nas źródłem dodatkowej satysfakcji. A okazuje się, że tych odsłon wejść na te aplikacje jest w pierwszym kwartale było bardzo dużo. Więc widać, że to narzędzie trafiło do tego środowiska i jest aktywnie wykorzystywane w tych relacjach między klientem a naszymi zakładami. Zadowolenie klientów, ale także pracowników posługujących się na co dzień rozwiązaniami informatycznymi to wymierny efekt ich wdrażania i dowód, że dział IT nadal trzeba rozwijać. Właśnie temu służą spotkania ze specjalistami z wiodących firm w Polsce. Ja najbardziej lubię rozwiązania, które po pierwsze dotyczą klientów partnera,
i poprawieniu komunikacji właśnie w tym zakresie, tak? Czyli klientów, partnera, a więc tutaj dodatkowe rozwiązania. Tu śmiało można mówić o tych dodatkowych kanałach związanych nie tylko z mobilnością, ale być może sprzedaży dodatkowych usług, tak? Dzisiaj pan prezes wspominał o jakichś szkoleniach, tak? Dla waszych partnerów, tak? Więc jakieś platformy e-learningowe. Być może budowanie zupełnie nowych kanałów w oparciu o nowych klientów, tak? Być może będzie się trzeba troszeczkę przenieść w stronę klienta końcowego, tak? Dostarczaniu im jakichś treści, rozwiązań. No i to, co obecnie jest dość sporym trendem, to poprawa komunikacji wewnętrznej. To zresztą moje ulubione projekty w związku z dostarczaniem rozwiązań czy pracy grupowej, czy usprawniania procesów biznesowych, tak? Macie wdrożone pewnego rodzaju systemy, ale jeśli będziecie dużą, wspólną firmą, wydaje mi się, że trzeba będzie zwrócić większy nacisk na tego typu rozwiązania. W Forum IT dla biznesu wzięli udział przedstawiciele Microsoftu, IBM, S&T Services, Asseco, Comarch, BCC, Hewlett Packard i Kumach. Podczas paneli tematycznych zaprezentowane zostały rozwiązania związane m.in. z elektronicznym obiegiem dokumentów, wirtualizacją platformy sprzętowej czy standardami komunikacyjnymi. Uczestnicy wzięli także udział w debacie Strategia IT dla biznesu.